Dziwna ta Tajlandia. Dziwna ta Tajlandia. Rynki jakby wyższe. Gdzie jest? Witam wszystkich bardzo serdecznie. Szybka teleportacja. Nie ma nas już z Tajlandii. Witamy z Malezji. A dokładniej z Kuala Lumpur. Za nami słynne wieże Petronas Towers, ale my tam pójdziemy dopiero później, ponieważ dzisiaj jest specjalne święto hinduizmu. Także lecimy szybko do Batu Caves. Szybko się przetransportujemy. Naszym środkiem transportu będzie taksówka, bo kosztuje niecałe 10 zł. Szybka informacja dla wszystkich chętnych. Jeżeli jesteście tutaj w mieście i na przykład lądujecie na lotnisku, bez problemu bierzcie taryfę. My za taryfę zapłaciliśmy może 40 zł, a to jest 60 km. Tutaj taksówki są naprawdę bardzo tanie, ale oprócz tego macie metro, oprócz tego macie pociągi, także możecie tutaj bardzo tanio się poruszać. W ogóle Kuala Lumpur jest takim specjalnym miejscem pełnym sprzeczności, bo hotele są tanie, transport jest tani, a samo miasto naprawdę mega drogie. Na przykład jak ktoś chciałby się napić tutaj browarka, to jest kraj, gdzie jest trzecia największa akcyza na świecie. Także piwko za 20 zł nie robi na nikim wrażenia. I tak mówię o najprostszym piwie w najprostszym sklepie, broń Boże nie w restauracji. Wieże Petronas, zobaczcie, z praktycznie każdego miejsca w mieście. Coś ciekawe, bo one są ikoną akurat Kuala Lumpur, co nie zmienia faktu, że nie są to ani najwyższe, ani jakieś najnowsze, ani nie wiadomo jakie budynki. Teraz najwyższy budynek tutaj jest drugim najwyższym budynkiem na świecie, ma 680 metrów. Do niego oczywiście też pójdziemy, ale nawet wcześniej te budynki już dawno prześcignął jeden z budynków w mieście. Nie zmienia to faktu, że naprawdę nadal pozostają ikoną Kuala Lumpur. A jak ktoś lubi wieżę, to na wieżę swoją babę też zabierze. Jesteśmy też niedaleko Menara Tower. Jest to dosyć niska wieża w porównaniu na przykład z tą z Toronto, ale też super fajna, więc pewnie się wybierzemy razem z moją babą, czyli Kaną Gabrielką. No i mamy metro. Witamy serdecznie ze święta Thaipusam. Jest to jedno z najważniejszych świąt hinduistycznych i ono jest zawsze obchodzone w styczniu bądź w lutym. I rzeczywiście Batu Caves to jest miejsce, gdzie jest obchodzone najhuczniej. Część tego święta polega na tym, że goli się włosy mężczyznom, więc zobaczcie tutaj dużo łysych gości. Ale to nie wszystko. Święto Thaipusam polega również na zbliżeniu się do Boga poprzez cierpienie. Także Hindusi przyczepiają do swoich ciał różne przedmioty, no i poprzez cierpienie starają się być bliżej swojej wiary. Tutaj widzicie też Hindusów przebranych i noszących takie urny. Jest ich tutaj bardzo dużo. Jest to mega ważne święto, także widzicie już tutaj państwową telewizję, widzicie już Batu Caves w oddali, ale dzisiaj wejść na te schody będzie graniczyło z cudem. Dzisiaj jedna wielka impreza, także wszędzie stoiska, sklepiki, można tu kupić dosłownie wszystko. A ja tymczasem szukam Gabi, bo żeśmy się oczywiście rozdzielili i wiecie co? Nie pamiętam, co Gabi dzisiaj ma na sobie. Może ktoś mi przypomni w komentarzu. Muszę się zdecydowanie więcej dowiedzieć o tym święcie, bo nie wiem, czy to są takie... Nie wiem, jak to w ogóle nazwać, czy to są ubiory, czy to są jakieś ikony, ale naprawdę te kolory są tutaj przepiękne. My doszliśmy do świątyni, ludzi nadal multum, te schody to nawet nie chcę myśleć. Jeszcze ta statua robi tak niesamowite wrażenie. Dajcie spokój.
jedna wielka impreza. Jeszcze z takimi widokami. Normalnie, żeby pokonać te schody, te 272 schody dokładnie i wejść do jaskini, do świątyni, to już jest wyczyn, ale dzisiaj to jest raczej niemożliwe. Naprawdę te przepiękne, kolorowe schody stojące obok tej statui, która ma 43 metry wysokości, dzisiaj w ogóle nie są widoczne, bo jedyne co na nich widać to tłum ludzi, a one są naprawdę przepięknie kolorowe, w kolorach tęczy. Może uda jeszcze nam się tu podjechać, jak będzie nieco spokojniej, bo dzisiaj trafiliśmy na najważniejsze święto hinduistyczne tutaj w Batu Base. Tak wyglądają panowie z ogromnymi głowami, nasmarowanymi. Następnie udają się tam, żeby się pomodlić. Słuchajcie, ja nadal Gabi nie mogę znaleźć. Najfajniejsze jest to, że nie mam internetu. Gabi ma, no ale jednej osobie to raczej nie pomoże. Damy radę. Dobra, słuchajcie, korzystając z chwili okazji, idę z powrotem do wejścia, może tam gdzieś Gabi znajdę. Jeszcze ostatnia rzecz, którą chciałem wam przekazać w ogóle odnośnie Batu Cave, bo są przepiękne jaskinie. One zostały odkryte nie tak dawno, bo ta świątynia liczy sobie trochę ponad 100 lat, przynajmniej jest znana wtedy całemu światu. Ale jest naprawdę przepiękna, warto tu przyjechać, warto wejść tam do środka, ale może rzeczywiście nie w to święto. Tu macie panów, którzy się właśnie okaleczają. Spójrzcie, jak to wygląda. Jest to przerażające, ale pan wydaje się czuć bardzo dobrze. Dobra, odnaleźliśmy się przy wejściu, nie wiem jakim cudem, a teraz idziemy z powrotem. Spróbujemy dostać się do tej świątyni, nie jest to proste. Nie wiem, czy nam się uda, ja powiem szczerze, że mi to się trochę nie chce, ale może się uda. Co tu? Ja w ogóle nie wiem, czy jestem w stanie wejść. Tutaj się okaleczają, tam się no dzieje, naprawdę. Dobra, my się poddajemy, tam się nie da dzisiaj wejść, czekaliśmy w jakiejś głupiej kolejce, ale po prostu nic się nie ruszała, także damy im dzisiaj świętować, a my postaramy się jeszcze podjechać tu w inny dzień. Dokładnie, tam jest za gorąco, za wolno, za dużo ludzi. Trzeba tam iść na bosaka, zostawić buty, a buty tu są wszędzie porozrzucane, ludzie kopią te buty. Ja nie wiem, jak oni później je znajdą, jest masakra jakaś tutaj. Idziemy, wracamy do miasta. Ojej, w końcu wydostaliśmy się z tej świątyni. Naprawdę nie polecamy tutaj przychodzić w hinduskie święta. Jest 100 stopni, ludzi tyle, że my się zgubiliśmy między sobą. Staliśmy od siebie jakieś 5 metrów, a szukaliśmy się prawie godzinę. Wiecie, nie działają telefony, nie ma zasięgu, za dużo ludzi, za duży spęd, także jest masakra. A też ci panowie tacy, co noszą te obrazki, nie wiem jak to nazwać, na sobie,
Oni robią ze 2-3 kroki i postawiają im zaraz siodełko, dają im wodę do picia, wachlują ich, a niektórzy wyglądają tak, jakby mieli zemdleć jeszcze zanim weszli do progu świątyni. Także ja sobie nie wyobrażam po tych schodach, to chyba się idzie z godzinę teraz do góry. Jeszcze na bosaka to musi być strasznie gorąco. Że godzinę się czeka, żeby zacząć schodzić. Tak, no myśmy tam stali chyba z 20 minut przed schodami, żeby dojść do schodów, nie daliśmy rady. Jedziemy tutaj za kilka dni, to wtedy będzie już po święcie. Tak, a teraz idziemy spróbować łapać taksówkę, co w tym tłumie może być również wyzwaniem. Mały update, są tutaj takie korki, że taksówka powiedziała, że będzie za pół godziny za jakieś magiczne, drogie pieniądze, także idziemy do metra, znaczy do kolejki, obczaić, czy się tam wepchamy razem z wszystkimi ludźmi. No i dotarliśmy w końcu do kolejki metra. Ludzi dużo już widzę. Zobaczymy, czy uda nam się wsiąść. No dobra, pociągiem chyba też nie damy rady, bo tu jest dziki tłum przed wejściem na perony, a jeszcze na perony trzeba wejść. No dobra, musimy się poddać, bo my nie potrafimy po hindusku się wpychać, a tutaj już naprawdę robią się zamieszki, dość niebezpiecznie. My jednak poszukamy jakiegoś obejścia. Nie ma co, bo my i tak byśmy tu nie dojechali tam, gdzie chcemy, więc dalej byśmy mieli po prostu kolejny problem, ale tutaj pewnie ze 2 godziny czekania. Idziemy szukać innego rozwiązania. Próbujemy przedostać się przez tory kolejowe przejściem nad, no, ale jak widzicie, jest moc. Ja myślałem, że my w Malezji, a my chyba w Indiach. Obecnie tak wygląda nasza lokalizacja. My chyba dzisiaj nie wrócimy do tego domu. Po prostu jakaś masakra. Patrzcie, jak się Gabriela cię opaliła w świątyniach Batu Caves. Na Polaka. Teraz niestety brzydka pogoda, ale patrzcie, jaki mamy widok z hotelu. Jakbyście chcieli wiedzieć, to ten budynek tutaj to jest drugi najwyższy budynek na świecie. Nazywa się Merdeka 118. Ma 678 metrów wysokości. A przed nim jest Menara. Menara. Wieża Menara. Tutaj mamy basen, Infinity Pool. A teraz idziemy zobaczyć Petronas. No i mamy Petronas. Muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba ten basen z widokiem. Teraz nie można z niego korzystać. Pada deszcz. Ale na pewno z niego skorzystamy. Mega Jest w ogóle idea tego Infinity Poolu tutaj na dachu. To na to wpadł. Miał dobry pomysł. Jeszcze jak spojrzycie dalej, to widać, jaka Malezja jest górzysta też. Podobno do Tajlandii. Wszędzie chmury teraz, ale naprawdę to jest piękny kraj. No i piękny Infinity Pool. Jeszcze dużo razy to powiem. Także przepraszam. Jak nie można pływać, to można sobie popatrzeć na siebie przynajmniej leżąc na leżaku. No dobra, to pierwszy dzień już prawie za nami. Byliśmy od rana w Batu Caves. Przeżyliśmy dużo przygód, szczególnie na drogach. Później się niestety trochę rozpadało, więc zalegliśmy w pokoju, żeby chwilę odpocząć. Teraz jest późne popołudnie. Jesteśmy sobie na rooftopie.
fajny naprawdę widok, bardzo piękne jest to miasto i fajne jest to, że my z każdej strony możemy je oglądać. No ale jeszcze wieczorem chcielibyśmy wyjść spod Petronas Towers, także trzymajcie kciuki, żeby za mocno nie padało. Mamy nadzieję, że się uda, a na razie będziemy podziwiać te piękne widoki. Tutaj z góry jest naprawdę wow, ekstra. Tu jeszcze widok, że tak powiem, od Tylca. Tam widzę jakaś fontanna z rozmachem. Prawie jak w Genewie. Bije do góry. Kochanie, widziałeś? Tam jest fontanna prawie jak w Genewie. Tam. No. Albo prawie jak ta, której nie widzieliśmy w St. Louis, to było? Tak. Nie no, tam był gejzer. No to tu jest gejzer na środku miasta. Kuala Lumpurski gejzer. Jakby ktoś pytał, to basen mam na 51 piętrze. Teraz staramy się zjechać na dół, co zawsze jest wyzwaniem przy tak wysokich budynkach. Także idziemy do środka. Jak tu byłem w 2016 roku, to były tu Formuły 1. O, nadal są. Wtedy to były oczywiście zwycięskie formuły. Teraz już nie tak bardzo, ale widzicie, że bolid nadal jest, także przepiękny. Tylko dodam, że jako odwieczny fan Ferrari, no niech ujdzie im to płazę i powiem, że jest moc, ale Scuderia Ferrari forever. No jak się wejdzie do centrum handlowego, no to wiecie, najlepsze firmy na świecie tu są. Także Ferragamo, Gucci, co tylko chcecie tu znajdziecie. My na pewno na zakupy tu nie przyszliśmy, ale fajnie się tu pohangoutować, bo pamiętajcie, nasze patenty, tu jest chłodno, a na zewnątrz 30. Jakby ktoś chciał tutaj torebkę z Louis Vuitton, to pamiętajcie, niedaleko Prady, a Saint Laurent jest koło Setana. Nie wiem, czym jest Setan, ale na pewno czymś fajnym. No i Setan oczywiście z lewej, no to macie jeszcze Toma Forda, więc normalnie wszystko można tu kupić. A tutaj już chiński Nowy Rok się szykuje. Tak jak mówiłem, chiński Nowy Rok. Wszędzie już są ozdoby. A tutaj polecajka, jak jesteście w Petronas, to pamiętajcie, żeby wyjść na drugą stronę, bo tutaj macie pokaz fontan, ale to, co mi się jeszcze bardziej podoba, to, że tu wszędzie dookoła macie normalnie takie wysokie budynki, przede wszystkim hotele. Bardzo pięknie to wygląda. A oczywiście z tyłu, jak widzicie, Petronas Towers majaczą i wyglądają tak samo zajebiście jak z przodu. Gabriela postanowiła wywołać tutaj międzynarodową aferę, bo powiedziała, że chce dotknąć łapy. Idę dotknąć Gongxi Fat Cai. Mam nadzieję, że to nie znaczy, że wracamy przedwcześnie do Polski. Nie dostałam. Czyli nie są tacy głupi, wiedzą, że znajdzie się taka, co chce dotykać smoka. No i to, co wam mówiłem. Wszędzie dookoła drapacze chmur, fontanny podświetlone na kolorki, ale ten widok robi naprawdę wrażenie lepsze niż w Dubaju. Jest i smok, a nad smokiem Petronas Towers. Ja jeszcze dodam, że jest pokaz fontan, który jest codziennie o 8, 9 i 10, więc warto tu być. Mamy nadzieję, że uda nam się na niego załapać. No i jak zawsze na patencie, czyli po co oglądać pokaz fontan spod Petronas Towers, skoro można iść na drugą stronę i obejrzeć pokaz fontan razem z wieżami Petronas. Mamy plan. No i znaleźliśmy, słuchajcie, spot. Jest tak lekko dookoła nas, więc będziemy się czuli jak w 4D.
Ale to, co jest najważniejsze, to ten widok. Atmosfera robi się gorąca, zostały 3 minuty do pokazu, coraz więcej osób, a my Kończył czekamy. się też deszcz, Tak. a po deszczu zrobiło się mega parno, także to jest gorąca atmosfera we wszystkich tego słowa znaczeniach. Dokładnie, a tutaj są fontanny, ale czekamy na pokaz, jak w Bellagio, jak w Las Vegas, jak wtedy, gdy braliśmy ślub. Nie pamiętam, to było dawno. Pamiętam. Ktoś tu wyłączył fontanny, więc chyba zaraz zacznie się show. Tutaj macie zegarek w ogóle. Możecie sobie sprawdzać, ile macie czasu. Moje prywatne zdanie póki co jest raczej średnio. Bellagio to nie jest. Ale fajnie, że jest coś takiego i można sobie tu za darmo przyjść. No to na pewno jedno z fajniejszych miejsc, jakie widziałem na ziemi, jeżeli chodzi o miasta, więc super, że tu jesteśmy. Jeszcze lekki hint dla Was. Tutaj jest mega ślisko. Wszyscy się wywalają. Ja 2 razy też się poślizgnąłem, więc naprawdę uważajcie, bo może być niebezpiecznie, a przynajmniej możecie się pobrudzić. Powiem Wam, że na tle z showem, który widzieliśmy w Las Vegas, w Dubaju czy w Hongkongu, ten tutaj wypada słabo. Jest cicho muzyka i tej muzyki nie za bardzo słychać i ten rytm do muzyki też nie jest taki mocny, jak to było w przypadku innych pokazów. No i jesteśmy już z drugiej strony. Patrzcie, taki mały, złoty, a skromny. Ulubiony budynek Gabrielki. Nie, ale myślę, że na przykład mojej mamie by się podobał. Ulubiony budynek teściowy. Postanowione. Nam się ogólnie Petronas mega podoba i musimy powiedzieć, że będziemy chyba każdy wieczór tutaj kończyć. No ale dzisiaj cóż, powoli się zbieramy. Idziemy jeszcze na jeden punkt widokowy i też na Petronas oczywiście, a później już do naszego hotelu, który jest dosłownie kilkaset metrów stąd. No i co? Dzisiejszy dzień był bardzo ekscytujący, zwłaszcza dla mnie, ponieważ jest to moja pierwsza wizyta w Malezji i Kuala Lumpur naprawdę pozytywnie mnie zaskoczyło. No te Batu Caves, nie weszliśmy do środka z powodu tego święta, ale fajnie było zobaczyć, jak wygląda to święto, ile jest ludzi, szumu, jaki harmider. Ta pani, która się tam ciągle darła przez megafony. Ci ludzie niosący te wszystkie ozdoby i tańczący. Było super fajnie. No później niestety przez 2 godziny nie mogliśmy się stamtąd wydostać, ale w końcu się udało. Rozpadało się, więc spędziliśmy trochę czasu w domu, ale wyszliśmy jeszcze zobaczyć tutaj te piękne budynki za nami. Także mnie się dzień bardzo podobał. Mam nadzieję, że Wam również. No dobra, dzięki wielkie, że byliście dzisiaj z nami. Mam nadzieję, że miło spędziliście razem z nami te kilka chwil. Mam nadzieję, że podobało Wam się Batu Caves i Kuala Lumpur nocą. Jeżeli tak, to dajcie suba, zasubskrybujcie kanał, dajcie jakiegoś lajka, a tymczasem my lecimy do hotelu. Trzymajcie się, cześć!